BMW F900R oczami początkującego. Witam Was w kolejnym materiale wideo. Jak widzicie, ja dojeżdżam właśnie do salonu BMW, z którego będę odbierał motocykl za chwilę na dwugodzinne testy. I w tym materiale wideo zobaczycie, jakie są moje odczucia, moje jako takiego motocyklisty właśnie początkującego. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania dalszej części tego materiału wideo. I jeśli jesteście tu po raz pierwszy albo jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, będę wdzięczny już na samym początku za zostawienie subskrypcji, a na samym końcu za zostawienie łapki w górę, jeśli takie materiały będą Wam się podobać i są dla Was w jakiś sposób przydatne. Szczerze Wam powiem, nie wiem, gdzie tutaj się wjeżdża, ale wydaje mi się, że to gdzieś tutaj. O, widzicie. Tutaj mają motocykle. Muszę sobie znaleźć gdzieś chyba miejsce, żeby stanąć. To chyba sobie zawiniemy. Tutaj widzę, że stoi. Ale tłok. Nie wiem, czy tutaj tak można swój zostawić, ale wygląda na to, że chyba tak. Sprawdzimy. Najwyżej nas wyrzucą. I to jest chyba motocykl, którym będziemy jeździć. Trident Triumph. 600, taka miejska, powiem, bardzo wygodny. Do jazdy po mieście, ja jeżdżę cały czas Wrocław, jest ok. Dzięki, do zobaczenia. No dobrze, szanowni Państwo, no to jesteśmy na sprzęcie. Pierwsze wrażenie, takie pierwsze, bardzo duży zbiornik, Hamulec, teraz trzeba wszystko znowu wyhaczyć sobie, standardowo. No ale cóż, zrobimy sobie w kierunku firmy trasę i zobaczymy, jak się tu jeździ. Tutaj mamy, ja znowu technicznie nie będę Wam opowiadał bardzo mocno, jak to wszystko wygląda, dlatego że ja chcę Wam przedstawić perspektywę, jak już mówiłem, takiego kierowcy, motocyklisty początkującego. Więc nie będziemy tutaj szaleć. Będziemy się starali ten motocykl jakoś poznać, że tak powiem, w miarę spokojnie. Pierwsza rzecz, która od razu muszę zwrócić na nią uwagę, to to, że on jest wyższy. Tutaj już nie wiem, czy Wam będę mógł pokazać, ale tak, z lewej strony palce, z prawej strony palce. Ale z tego, co już czytałem i z tego, co wiem, tutaj moda, zobaczymy sobie jeszcze szybko, Dynamic Rain Road. Dobra, zostawimy sobie takiego klasycznego na razie. Tutaj na dynamiku był ustawiony. Z tego, co czytałem, to można na pewno dopasować sobie wysokość siedziska. To jest kupa rozmiarów, gdzie możemy sobie wyżej, niżej usiąść. Kluczyk, jak widzicie, mamy keyless i to nie lubię tych kluczyków, chyba że w samochodzie, bo to sobie wrzucę gdzieś, a tak to niekoniecznie za tym przepadam. Hamulce ostro, podobnie jak w streetie, ale powiem Wam, że dla mnie ta pozycja właśnie, że on jest trochę wyższy, już jest mniej wygodna, bym musiał mieć na pewno niższy. I zrobiło mi się gorąco w tym momencie. No duży sprzęt, duży. Mówię, większy od mojego, na pewno od Tridenta. Wydaje mi się, że większy jest też od Streeta. Ale gdyby obniżyć to siedzenie i zawieszenie chyba też się da obniżyć, no to myślę, że byłoby ok. Mateusz może będzie, ciekawy jestem, może on sobie wsiądzie, też zobaczy. Jeżeli chodzi o obsługę, super, tutaj już na samym początku mogę powiedzieć, nie ma żadnego problemu z wydaniem. Wszystko opowiedział tutaj Pan na samym początku, co, jak, gdzie, jakie tryby włączyć, wyłączyć. Tutaj mamy motocykl, który no, nawet chyba 100 km przebiegu nie ma, więc też go gdzieś tam mocno nie będę katował. Lusterka, jakieś, o, dobra, tak jest lepiej. Kierownica, jak widzicie, jest szeroka. Mam wrażenie, że jest też szersza nawet niż w streetie. Bardzo fajnie chodzi, tak, mam nadzieję, że ja włączyłem mikrofon, ale tak bardzo płynnie. Dźwięk jest przyjemny dla ucha, nie powiem. Ja na razie nie będę tutaj szalał, tak jak mówię, muszę się przyzwyczaić do sprzęgła, do hamulca. Niestety w tym materiale wideo na pewno będę go porównywał ze streetem, dlatego że jak wiecie, niedawno jeździłem, te jazdy testowe miałem. I to, co już widzę, to sprzęgło, które łapię później, to pewnie też można ustawić, ale w stosunku do streeta, no inaczej na pewno też jest. Lusterka sobie muszę trochę inaczej ustawić, bo to lewe to tak... O, widzicie, teraz miałem takie dziwne, niby nic, ale takie szarpnięcia są. Nie wiem, z czego to wynika. Podoba mi się, jak on pracuje, ten dźwięk silnika jest fajny. Wydech to pewnie tam głowy nie urywa, nie patrzyłem, czy to jest akrab założony, czy to jest ten klasyczny.
Quick shifter jest. Czekajcie, zobaczymy sobie. Dobra, trójka ładnie. Dwójka ładnie zbija, fajnie, bardzo płynnie. Nawet na niskich, widzicie. Tutaj znowu mam takie wrażenie, że w streetie miałem takie momenty, gdzie właśnie z dwójki na trójkę było mi ciężko sobie zmienić. I wolałem to robić ze sprzęgłem. Ale tutaj no... Mam wrażenie, że działa to troszkę lepiej. Ja jestem przyzwyczajony cały czas do tej klamki sprzęgła. Nie no, tak pomrukuje fajnie, nie macie wrażenia? Na pewno sobie pojedziemy za chwilę obejrzeć go też wizualnie. Ten zegar, no fajny jest. Myślę, że jest fajniejszy niż w streetie. I mam wrażenie, że on jest bliżej. Zobaczymy jak neutral. Dobra, z neutralem nie ma większego problemu, żeby wbić. Ale mówię, niestety dla mnie największa wada na razie najbardziej odczuwalna, tak negatywnie niestety, chociaż to nie jest na pewno wina samego motocykla, to jest to, że ja mam za krótkie nogi po prostu i musiałbym mieć obniżony ten motocykl. Więc jeżeli ktoś ma 1,75 m, to musicie myśleć o tym, żeby wziąć sobie niższą wersję, obniżoną. Da się, ale wiecie, to nie jest ten komfort, że stajecie sobie na skrzyżowaniu, podpieracie się i macie to gdzieś, za przeproszeniem. On waży też, z tego co się orientuję, trochę więcej niż na pewno Street, na pewno więcej waży niż Trident. I no nie mam tutaj takiego jakiegoś negatywnego odczucia, ale ogólne poczucie jest takie, że no jest to większy sprzęt, po prostu. Zaraz sobie wyjedziemy też na obwodnicę, tutaj ten kawałek tej ekspresów, nie wiem, zwał jak zwał. Zobaczymy sobie też go trochę na wyższych obrotach. Bardzo przyjemnie działa skrzynia biegów. To muszę... W korku dla mnie to jest bardzo istotne i to już czuć na samym początku. Już ledwo co wsiadacie na niego i to już czuć. Ja już stojąc przed BMW i oglądając ten motocykl zwróciłem uwagę, że ma chyba większą średnicę kół niż Trident na przykład. Podoba mi się w BMW ilość wyposażenia, jaką można dobrać i ceny tak de facto jakie są. To znaczy, może z tymi cenami przesadziłem, bo powiem Wam tak, jak wejdziecie sobie na stronę, to cena za ten motocykl zaczyna się od 39 000 złotych. Ja po skonfigurowaniu, dorzuceniu tam kilku rzeczy, właśnie systemu bezkluczykowego, po dodaniu alarmu, obniżeniu siedziska, dodaniu jeszcze owiewki tutaj z przodu, no to wyszło mi 51 000 złotych. No to trochę jest. No 11-12 tysięcy powiedzmy więcej. No tragedii nie ma. Ten neutral muszę jeszcze wyłapać. Lekko. Dobra. Więc no 11-12 tysięcy trzeba sobie, ja bym musiał sobie na przykład dorzucić. Na razie na pewno nie mówię dla tego motocykla nie, bo wiadomo, to im więcej się nim przejedzie, im więcej zrobimy, tym będzie nam łatwiej go ocenić, ale macie takie moje pierwsze odczucia. Słyszycie jak on brzmi? Ładnie brzmi. Dla mnie to też jest duża nowość, bo po tej mojej długiej przerwie od SV-ki, no jak wiecie, jeździłem tylko Tridentem i później Streetem i tutaj mamy dwucylindrowy silnik, tak więc to jest dla mnie coś innego i czuję tą różnicę. Rzeczywiście jest ona dla mnie odczuwalna. Teoretycznie ludzie mówią, że czuć bardziej drganie. Ja nie mam takiego wrażenia na razie. Może przy wysokich obrotach. Fajnie ten wyświetlacz działa, rzeczywiście. No niestety trafiliśmy na ciężarówkę. Ale tu pan... No powiem Wam fajnie. Ja chyba po prostu nie jestem przyzwyczajony do quick shiftera i muszę się nauczyć zrozumieć, kiedy on i jak reaguje, jak on działa, czy to trzeba wrzucać go na odpowiednie obroty, czy to jest kwestia... O, teraz czuję drgania. 6000, teraz czuję te drgania. Rozumiem. O tym wszyscy mówią. On jak się wkręca już powyżej 6, nie będę teraz mówił, bo nic nie będzie Ciebie słyszeć pewnie. No dobra, to tutaj pierwsza ciekawostka. Słuchajcie, mimo że tutaj nie ma żadnej osłony z przodu, zwróćcie uwagę, to przy tej stówce czułem słabszy podmuch wiatru
niż na Tridencie i chyba niż na Streetie. To znaczy inaczej, czułem go na klatce piersiowej, ale nie czułem na głowie, co jest dla mnie takie nietypowe też bardzo. Ale na głowie nie czułem podmuchu, co było ciekawym odczuciem. Kolejna rzecz, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na pewno nie, bo tego nie widać tak dobrze na materiałach wideo, ale da się go spokojnie opadować. Tutaj mamy gdzieś koło 100, chyba 10 koni i też nie jest to motocykl, który myślę by osobę, która nawet by wsiadła pierwszy raz, mógł jakoś tak bardzo mocno zaskoczyć. O, ładnie brzmi. No zobaczcie, tak naprawdę płynnie trzymając gaz, on nie wyrywa się, nie ma czegoś takiego, jakiegoś szaleństwa. Pewnie gdybym mu odkręcił, to tak, ale zakładam, że jesteś użytkownikiem, który no wie, jak operować manetką i dodawać gazu. Nie robi tego bez umiaru, ile fabryka dała. Kurde, tego lusterka nie mogę sobie ustawić. Więc jeśli masz czucie w rękach, to nie powinno się nic złego wydarzyć. Powiem wam, dla osoby, która ma 1,80 m, myślę, że kurczę, fajnie by to było przy tym siedzisku. Na czym skończyłem? Aha, BMW ma bardzo dużo opcji i na pewno można sobie dopasować siedzisko do swojego wzrostu. Nie może być coś wleciało, jakaś pszczoła, osa, mucha przez kratkę wentylacyjną, takie mam wrażenie trochę. Zaraz się zatrzymamy i to sprawdzimy. Się kładzie, czekaj chwilę. Czerwone felgi ładne. Jest motor? No, i to jest motor. No tak. No brzmi naprawdę bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. No dobrze, ja pod firmą musiałem się na chwilę zatrzymać. Teraz się przejedziemy nim jeszcze gdzieś tutaj dalej. Oczywiście kurtki nie zapięłem. Powiem wam, na co zwrócili uwagę od razu u mnie w firmie, kiedy sobie Bartek usiadł na nim, że jest ciężki. I rzeczywiście ja też teraz, próbując go prostować, doszedłem do wniosku, że czuję jego wagę. Nie prowadziłoby mi się go chyba aż tak łatwo jak Streeta czy Tridenta. Mówię, do Tridenta myślę, że tu nie ma co porównywać, bo to jest inna waga, inna pojemność, ale do Streeta już myślę, że tak. Chłopaki wiozą swój samochód. Na pewno to, co mi bardziej pasuje w stosunku do Streeta, to ta dźwignia zmiany sprzęgła. Trójka, 2000 obrotów, nie ma problemu. To znaczy, no takie, no nie ma problemu. Zobaczmy. Zebrał się ładnie nawet. Jest spoko. Wizualnie on też wygląda na dużo większy sprzęt, na pewno nawet większy niż Street. Sznurek można się obija. Możliwe, to on. Ja się tu stresuję, że jakaś osa. Pozycja. Tutaj myślę, że to będzie mogło być małe zaskoczenie, ale ja mam wrażenie, że siedzę bardziej pochylony niż na Streetie. Może być to tylko moje odczucie takie wstępne, ale no takie mam wrażenie, że ten mój kręgosłup jest bardziej pochylony. Jeżeli chodzi o kolana, to tutaj mi na pewno by to nie przeszkadzało. Nawet chyba, żebym miał rzeczywiście obniżone siedzenie, to te kolana chyba też by były nieco bardziej podgięte niż są podgięte w przypadku Streeta, co też może być zaskoczeniem i może to być tylko jakieś taka moje pierwsze odczucie, no ale staram sobie w głowie ułożyć, jakby to wyglądało właśnie, kiedy bym niżej siedział
i tak mi się wydaje, żebym siedział po prostu, te kolana miałbym zgięte trochę bardziej. No i zamykają nam przejazd. Czekajcie, skręcimy sobie tutaj, zawrócimy sobie. Nie wiem, czy komuś w podwórko nie wjechaliśmy. I dla mnie jest to, widzicie, tutaj jest dla mnie za wysoko, jeżeli chodzi o niego. Czuję dyskomfort, plus jego waga, no to tutaj już manewrowanie nie jest aż takie przyjemne. Bo jeżeli chodzi o już taki komfort podczas jazdy, jest ok, ale czuję, że tutaj ten bag jest duży. Cały czas mam takie poczucie. Takie samo poczucie na samym początku miałem, jeżeli chodzi o streeta. Że tutaj ten zbiornik jest taki duży, że on jest taki masywny. Ale w streetie, kiedy wsiadałem sobie z motocykla, właśnie robiłem przerwę, wsiadałem z powrotem na streeta, to z każdym razem czułem się lepiej. Puścimy kornigę. No my tak nie pojeździmy dzisiaj, na pewno nie tym sprzętem. Jazda nim jest bardzo przyjemna. Jeszcze sobie zaraz... Niepotrzebnie Wam powiem, oglądałem materiały wideo o tym motocyklu wczoraj, bo szukam pewnych rzeczy, o których była mowa na tym filmie, a ja ich nie czuję, po prostu nie widzę ich tutaj. Między innymi chyba w Motobandzie, tak mi się wydaje, było powiedziane, że nie czuć jego wagi podczas jazdy. I chciałbym to powiedzieć. Naprawdę, no jazda jest przyjemna nim bardzo, ale ja czuję, że mam mniejsze możliwości manewrowania nim niż streetem. Tak jak na streetie powiedziałem, że mam takie odczucie, że jestem zlany z tym motocyklem, tak tutaj, no nie. Ale quick shifter za to rewelacyjnie i dźwięk jest rewelacyjny. Świetnie brzmi, świetnie. To trzeba mu przyznać. Mamy tutaj wydech, który jest fabryczny, ale brzmi rewelacyjnie. Hamulce też mam wrażenie, że nie są tak ostre jak w streetie. Ja Was przepraszam bardzo za te wszystkie porównania ze streetem, ale musimy się do czegoś odnieść, chcę się do czegoś odnieść, co jest, powiedzmy, w podobnych parametrach. Myślę, jak to BMW. I tutaj ten hamulec jest przyjemniejszy na pewno w hamowaniu, bo w streetie to miałem tak, że tam ciskałem i kurde, ten motocykl stawał dęba. To znaczy, to na pewno jest dobre, ale wymagało przyzwyczajenia się. Wyjedziemy sobie tutaj jeszcze, bo tutaj mamy ronda. Nie wiem, czy widzicie, taka lampka tutaj mruga w momencie, kiedy on już dochodzi do maksimum obrotu. Musimy pojechać w jakieś ustronne miejsce, żebym Wam go ograł. Tylny hamulec, też mam wrażenie, że mam lepsze wyczucie, jest bliżej Tridenta niż Streeta. Łapie lepiej po prostu. Takie jest moje pierwsze odczucie, że czuję, jak hamuję, że hamuję. I to nie jest tak, że w Streetie tego nie czuć. Ale tutaj mam wrażenie, że czuję lepiej. Widzicie, ja cały czas sprzęgło. Fajny sprzęt, mimo wszystko bardzo fajny sprzęt. To nie jest tak, że ten sprzęt jest zły, czy coś, co mówię, jest negatywne, bo na razie nie mogę naprawdę nic na temat tego motocykla złego powiedzieć. Kwestia tylko, że tak jak robiłem porównanie ostatnio też w materiale wideo z tymi butami, czasem macie wrażenie, że dane buty nie są po prostu na Was szyte i chyba trochę tak jest tutaj. I myślę, że to może być dosyć istotna sprawa, kwestia dla osoby, która właśnie zastanawia się, przede wszystkim, która jest moich gabarytów i zastanawia się nad tym motocyklem. Ej, w ogóle tutaj jest chyba tryb pochylenia, nie wiem, gdzie to się... Zaraz sprawdzimy, jakie tutaj są ustawienia. Menu. Trip, spalanie, 5.8, 5.9.
godzin jazdy. Ile kawy. Gdzieś tu wiem, że jest w ogóle cała masa na pewno ustawień, których ja nie będę w stanie Wam teraz pokazać, bo tutaj mi tłumaczył Pan, że można miękkie, twarde zawieszenie, to wszystko sobie regulować. To, co mi się na pewno podoba w tym motocyklu, właściwie w tym, że to jest właściwie BMW tak naprawdę, to mi się w nim podoba, że wszędzie można spotkać Yamaha, Kawasaki, a BMW jakoś tak wielu na drogach nie widzę, albo rzadziej po prostu widzę. To, co mówiłem, czuję powiew tutaj na klatce, ale nie czuję go na głowie, co też jest fajne. No hamulec ma też bardzo, bardzo mocny, ale nie tak mocny jak w streetie. Teraz się postaram mniej mówić o streetie. Fajnie, żebyście dawali mi znać w komentarzach, jeśli mogę Was prosić, o czym byście chcieli słuchać, co byście chcieli wiedzieć, bo jeśli będę brał kolejne, a myślę, że będę brał kolejne motocykle na testy, no to fajnie by było, żebym mógł Wam opowiedzieć o tym, o czym się chcecie dowiadywać, to co Was interesuje. Dobra, staniemy sobie tutaj, jego Wam postaram się sobie ograć. Mam nadzieję, że mnie nikt nie wyrzuci stąd. Myślę, że ładne miejsce na neutrala. Wiecie co, zobaczymy te ustawienia. Aha, tutaj się włącza te wszystkie tryby. Tutaj mamy podgrzewanie manetki. Tutaj zobaczmy sobie, aha, że tutaj możemy dynamiczne zawieszenie albo drogowe, a tym, aha, tutaj mamy kontrolę trakcji. W menu, cześć, w prawo, lewo myślicie tutaj? Nie, to są kierunkowskazy dalej. O, tutaj jest, widzicie. Ok, tutaj są ustawienia w sporcie. Max, tutaj było nachylenie. Ciekaw jestem, czy to się odnosi do ostatniej jazdy, czy do jego w ogóle takich całkowitych parametrów. Chłodnica się teraz włączyła. Mamy tutaj na pewno tempomat, co też jest fajne. Nie wiem, co z tego wyposażenia jest takim wyposażeniem na pewno standardowym. Wyłączymy sobie go. Ok, no to może się że tak powiem, przejdźmy dookoła. Przede wszystkim pierwsza rzecz, właśnie on się bardzo, patrzcie jak on się chyli. Dla mnie to jest też coś nowego, więc bardzo, bardzo mocno na tej nóżce jest pochylony. I teraz ja zdejmę kask, odinstaluję kamerę i postaram się Wam coś więcej powiedzieć, pokazać, może nie powiedzieć, bo powiedzieć tam za wiele nie powiem. Pokażę Wam, jak on wygląda po prostu. Mamy przed sobą, jak już wiecie, BMW F900R. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja od BMW dla motocyklistów tych takich zaczynających swoją przygodę z motocyklami, jak i dla tych, którzy już trochę pojeździli. To tych ja bym się zaliczył, czyli to nie jest motocyklista, który ledwo co wsiadł, zdał prawo jazdy i wsiadł na motocykl, ale motocyklista, który już trochę pojeździł. I ja myślę, że do tej drugiej grupy się zaliczam, aczkolwiek nie zaliczam się na pewno do motocyklistów bardziej zaawansowanych. Po tym, kiedy przejechałem tym motocyklem tą pierwszą godzinkę, no to mogę powiedzieć, że na pewno odnajdzie się na tym motocyklu zarówno osoba początkująca, czyli ta, która zdała ledwo co prawo jazdy, jak i osoba taka jak ja, która już trochę jeździła, bo motocykl jest bardzo przyjemny tak naprawdę w prowadzeniu, jest, mam wrażenie, przewidywalny, nie ma czegoś takiego, że odkręcicie za mocno klamkę i od razu Wam stawia się na koło. Na pewno to wszystko to jest kwestia ustawień tego motocykla, bo tam jest bardzo dużo ustawień, aczkolwiek myślę, że motocyklista początkujący też na samym początku mógłby na ten sprzęt wsiąść. Wizualnie to są na pewno kwestie gustu, a jak wiemy, o gustach się nie dyskutuje. Mi osobiście ten motocykl naprawdę bardzo się podoba. Wiem, że wiele osób gdzieś tutaj na tą przednią lampę zwraca uwagę, że to nie jest to. Mi on tak naprawdę zbija się w jedną całość, tak naprawdę buduje takie wrażenie motocykla bardzo masywnego i tak de facto tym motocyklem masywnym uważam, że jest, bo on waży sporo. Sprawdzimy sobie to, może gdzieś tutaj dodam napis, ale wydaje mi się, że on gdzieś w granicach 210 kg waży. Bardzo ładnie jest wyprofilowany, te wszystkie owiewki, które tutaj widzicie, naprawdę to wszystko łączy się w jedną całość. Tył motocykla, no tutaj głowy nie urywa, aczkolwiek niestety te ogony to już teraz możemy spotkać wszędzie. To co ja bym zrobił na pewno, jeżeli bym go kupił, a nie wiadomo czego nie kupię, no to bym tą tablicę musiał sobie, właściwie to mocowanie bym przerabiał, no bo wydaje mi się, że wygląda nawet gorzej niż w Tridencie.
chociaż tragedii tak naprawdę myślę, że nie ma. Tak jak Wam powiedziałem, ja o parametrach technicznych tego motocykla nie będę Wam mówił. Tutaj Wam polecam zajrzeć sobie na stronę BMW. Przy okazji na pewno polecam BMW we Wrocławiu, bo od nich wypożyczyłem ten motocykl i nie ma żadnego problemu. Przyjeżdżacie, pokazujecie prawo jazdy. Jeżeli Wasze prawo jazdy pozwala na to, żeby tym motocyklem się poruszać, no to możecie taki sprzęt sobie wziąć na 2 godzinki na testy, albo też na 70 km. Tutaj są takie ograniczenia: 2 godziny albo 70 km. To, na co ja zwróciłem uwagę już na samym początku, to właśnie ten bardzo duży zbiornik. Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia się, że ja w Tridencie no nie mam tylu owiewek, tam mamy po prostu bak, a tutaj są te dodatkowe owiewki, które może sprawiają tylko wrażenie, że ten motocykl jest większy, ale kiedy ja na nim siedzę, no to mam wrażenie, że tutaj z tej perspektywy rzeczywiście mamy więcej tego plastiku, bo to jest plastik, więcej tego plastiku i tak do końca w moim odczuciu jakoś mi on bardzo mocno nie pomaga w prowadzeniu. Tak jak w streetie czułem to, co już powtórzę po raz kolejny, że w pewnym momencie zacząłem czuć, że ja i ten motocykl w jakiś sposób się tak łączymy. To jest może ciężkie i dziwnie to brzmi i ciężkie do wytłumaczenia, ale takie miałem wrażenie. Tutaj mam takie wrażenie, że kiedy siedzę na nim, to czuję przed sobą ten zbiornik cały czas podczas jazdy. Jeżeli chodzi o kanapę, to tak jak wspomniałem, tutaj na pewno kanapy są różne, można sobie wymienić, dostosować ten motocykl do swojego wzrostu i tutaj myślę, że ja bym musiał właśnie sobie taką obniżoną kanapę albo obniżone zawieszenie wybrać, aczkolwiek kanapa, kiedy tutaj już godzinkę jeżdżę, to delikatnie, mimo że ona jest miękka, zobaczcie, to delikatnie tak naprawdę czuję już ten tyłek. Pozycja, przez to, że ten motocykl jest taki masywny, przy moim wzroście i przy mojej wadze, no powoduje, że ja jestem chyba trochę bardziej pochylony niż kiedy jeżdżę na pewno na Tridencie i chyba jestem bardziej pochylony, jak jadę na streetie. Zobaczcie, tutaj mamy chyba ten taki standardowy wydech i powiem Wam, on naprawdę bardzo ładnie brzmi. Szczerze mówiąc, jak gdybym kupił ten motocykl, raczej bym tego wydechu na Krapowicza sobie, bo chyba Krapowicza można sobie opcjonalnie dobrać, bym nie wymieniał, bo brzmienie tego motocykla jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i miłe dla ucha, a dodatkowo to, na co muszę zwrócić uwagę, to jakby samo brzmienie silnika, to jak ten silnik pracuje, również jest, myślę, warte uwagi. I tutaj nie wiem, czy nawet nie lepsze właśnie od streeta, do którego niestety w całym tym materiale wideo będę porównywał ten motocykl. Wkrótce tak samo sobie wsiądziemy chyba na Yamaha MT-09 i też będę wtedy porównywał, ale już będę mógł porównać sobie z tym BMW F900, jak i z Tridentem oraz Streetem. Myślę, że warto również zwrócić uwagę na ten wyświetlacz. Ja tutaj gdzieś oglądałem materiał wideo, gdzie właśnie chyba w Motobandzie tutaj zwrócono uwagę na to, że kiedy by się jakiś kamień odbił, no to czy by nie uszkodził tego ekranu. No bo zobaczcie, on tutaj od przodu rzeczywiście, kiedy spojrzycie na niego, no wystaje dość mocno. Ale o samym ekranie, no to muszę powiedzieć, że jest bardzo czytelny, jest dużo bardziej czytelny niż w przypadku Triumpha Streeta. Wydaje mi się on nawet bardziej taki przyjazny, lepszy w obsłudze, takie mam wrażenie. To znaczy, tam na Streetie za wiele nie mieszałem w tych ustawieniach, aczkolwiek tutaj ten wyświetlacz naprawdę robi robotę. Czekajcie, zobaczymy, czy on się włączy teraz. Tutaj mamy alarm, nie alarm. To naprawdę jest wszystko bardzo wyraźne. Tutaj te ikony z boku, zobaczcie to, jak on się odpala. Tutaj ja sobie przestawiłem, bo chcę zobaczyć właśnie te kąty pochylenia. Wiem, że on będzie pokazywał. Tutaj tych ustawień jest cała masa. Szkoda, że ja niestety nie mam na dłużej tego motocykla na razie i tego wszystkiego Wam nie pokażę, ale jeżeli bym się decydował na zakup tego sprzętu, to na pewno będzie tutaj sporo zabawy. Jeszcze raz powtórzę, rzecz, na którą myślę warto zwrócić uwagę, no to te wszystkie opcje, które możemy dobrać do tego motocykla. Ten system właśnie bezkluczykowy, z tego co wiem, w Triumphie tego nie ma. Wiele dodatków i akcesoriów, które oferuje BMW, na pewno są godne uwagi, bo tak jak w przypadku Triumpha tych dodatków wydaje mi się, że jest trochę mniej, tak w przypadku BMW już od nich można naprawdę dokupić masę fajnego sprzętu. Więcej Wam nie będę opowiadał o tym motocyklu tak wizualnie. No mi się on po prostu podoba, jest fajny, wygląda na taki zadziorny motocykl, według mnie miejski, też z nie jakimś za dużym przepychem. Naprawdę fajna, spójna bryła.
Polecam, żebyście sobie podjechali do salonu, obejrzeli go na żywo, albo żebyście po prostu, tak jak ja, wzięli sobie go na jazdy próbne. I tutaj jeszcze raz nawiążę do tego. Osoba taka jak ja, około 1,75 m, warto, żeby na niego wsiadła, bo ja wiem, że kiedy bym kupował ten motocykl, to wiem, co muszę już zmodyfikować, czyli zaczynając od tego właśnie siedziska, to by była taka pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. Ono wiem, że dla mnie musi być po prostu niżej. Z wad, jakie widzę największych dla tego sprzętu, to jest waga, bo ja ważąc te 70 kg i przy tym wzroście, no mam pewien problem rzeczywiście, żeby go sobie nawet wyprostować, wymanewrować. Być może kiedy to siedzisko byłoby trochę niżej, to by było mi łatwiej, ale czuć tę jego wagę i tutaj osoby, tak jak Bartek u mnie w zespole, które są ode mnie wyższe, Bartek ma około 1,80 m, chyba 5, to wzrost, jak sobie tak przysiadł się do niego, to było ok, ale też go prostując od razu powiedział, kurczę, on waży dużo. Ja mówię, no to około 210 kg i od razu zwrócił uwagę na to, że to czuć. Dobra, ja wsiadam i za chwilę sobie jeszcze zrobimy taki objazd, jeszcze mi chyba godzinka mniej więcej została, tak więc jeszcze z Mateuszem się złapię po drodze, żeby on też się do niego przysiadł, no i za chwilę się słyszymy w dalszej części tego materiału wideo. O, i widzicie, pokazuje ten kąt pochylenia rzeczywiście przy skrętach. Fajny bajer. Na pewno chciałbym to mieć w swoim motocyklu. I quick shifter, rewelacyjnie, rzeczywiście. Jeżdżę i jestem przekonany, że działa lepiej chyba niż w Triumphie. Chociaż moje przyzwyczajenia dalej do korzystania ze sprzęgła pozostają. Aha, tutaj się rusza z dwójeczki, da radę. No i lusterko, którego sobie nie ustawiłem przez ten cały czas. I teraz, kiedy ta droga jest pochylona, z jednej strony, no mi się już, jak powiem, mniej wygodnie siedzi, stałem na tamtą stronę przechylenie. Wygodna bardzo jest klamka, bardzo wygodne są klamki. Dobra, miniemy sobie tutaj trochę ten korek. Delikatnie. Bardzo gładko się nim jeździ. Jeżeli chodzi o pracę silnika, to jest naprawdę bardzo gładko, bardzo przyjemne uczucie. Tak jak mówię, nie ma jakichś szarpnięć. Jak ten silnik się zbiera, jak reaguje tak naprawdę na to, kiedy chcę mu dodać gazu, no to powiem Wam, że na pewno jest to godne uwagi. I mówię, nie ma czegoś takiego, że odkręcacie, tak jak teraz widzieliście, i on, nie wiem, wyrywa Wam się spod tyłka. To na pewno te wszystkie systemy, które tutaj są, też to kontrolują mocno, ale no nie ma czegoś takiego. No być może, kiedy bym zmienił sobie tryb na sportowy, ten dynamiczny, to by było trochę inaczej, ale przy tym trybie drogowym super. Zobaczcie. I to z jedynki szło, nie? Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I to, na co zwracałem już uwagę, to mocne hamowanie silnikiem. Jest rzeczywiście bardzo mocne. Czuć je. Na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie jest to, myślę, wada. Może nawet lepiej, że mamy dodatkową możliwość hamowania w taki sposób. I on zaczyna brzmieć powyżej tych 5000 obrotów. Tak naprawdę bardzo fajnie. Słyszycie ten pomruk. Ten silnik oddaje te takie drgania, one są, ale bardzo są przyjemne w gruncie rzeczy. Tu jest tyle wskaźników, że ja nawet nie wiem, na co patrzeć. Mi się podoba to pochylenie. Tak jak mówię, tutaj też nie będę testował tego nie wiadomo jak pochylenia. DTC. Muszę przeczytać, co to jest. Tutaj, kiedy tak stoję tak naprawdę, to czuję teraz to drganie tak samo. Takie, którego nie odczuwam na Triumphach. Nawet do za wysokiego motocykla, myślę, można się przyzwyczaić, ale ten komfort znacznie spada. Kiedy tymi, zobaczcie, o, gdy mam podgięte, to moja stopa mniej więcej tak musi być, jedna i druga, kiedy próbuję dwoma nogami dotykać ziemi, niestety. Ale da się, na pewno można powiedzieć, że się da. Jeszcze sobie go zatankujemy.
i przygodę z BMW F900R będziemy dzisiaj kończyć. Ja jeszcze na pewno Wam to podsumuję, kiedy już będę sobie jechał na swoim Tridencie. Podsumuję Wam cały ten materiał wideo i Wam opowiem za chwilę o tym, co Was czeka jeszcze w najbliższym czasie. Jadąc na nim też mam wrażenie, że siedzę po prostu wyżej, że jestem wyżej, dalej od ziemi. Choć muszę przyznać, że czuję się też bardziej stabilnie na nim, tak jak teraz jadę, niż na Tridencie. Jestem w szoku. I co jest istotne, to mimo tego, że na samym początku mówiłem, że ta pozycja jest trochę bardziej pochylona, no to jeżdżę już prawie drugą godzinę i nie czuję się zmęczony. Nie boli mnie nic. Ze sprzęgłem wchodzi bajerancko, naprawdę. Ta klamka chodzi też luźno, chociaż zobacz tutaj, ona patrzcie jaki malutku. Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. To też pewnie jest do regulacji, ale jest. I tu też zwróciłem uwagę na to, że w którymś materiale wideo, który oglądałem, ktoś na to też zwrócił uwagę. I też chyba znowu motobanda. Jeśli zastanawiacie się, czy przetestować ten motocykl, to na pewno warto. Bo myślę, że pod wieloma względami bardzo pozytywnie Was zaskoczy. Pozytywnie, oczywiście. Tym jak jest wyczuwalny na pewno. I ABS się załączył. O, i siup. Brzmi dużo lepiej niż Street i Trident. To bez dwóch zdań. Warto testować te motocykle w takim razie, żeby mieć taki pogląd. Nie bójcie się tego. Jeżeli któryś z salonów tylko oferuje Wam taką możliwość, korzystajcie. To nic nie kosztuje. Jedyne ryzyko, że jak coś tam zrobicie, no to wiadomo, na przykład w przypadku BMW, no to mogą Was obciążyć kwotą do 5000 zł. W przypadku Tridenta tam była kwota chyba 10 000 zł, jeśli się nie mylę. Wada testowania motocykli? Wsiadacie na swój sprzęt i zastanawiacie się, jak działa sprzęgło. No dobra, to nie udało mi się nagrać pod całym salonem, ale w każdym razie, jak widzicie, ja już siedzę na swoim Tridencie. No i chciałbym w tym miejscu przede wszystkim podziękować obsłudze BMW we Wrocławiu Inchcape. Tam gdzieś znajdziecie na pewno opis do ich salonu, bo obsługa pana Adama na naprawdę bardzo profesjonalnym poziomie. Od samego wynajęcia przez oddanie motocykla naprawdę nie było żadnego problemu. Umówiliśmy się tak, że pan Adam przygotuje mi wycenę motocykla, bo ja, jak już wspomniałem w tym materiale wielokrotnie, będę chciał tutaj pewne wprowadzić akcesoria, choćby to siedzenie, żeby było troszkę niżej i tam jeszcze kilka innych dodatków. Z ciekawostek, które mogę Wam od razu powiedzieć, to to, że na nowy motocykl, na F900R mamy kwiecień, czekamy 3 miesiące. Aczkolwiek są oczywiście dostępne motocykle już gotowe, skonfigurowane, jeśli ktoś by chciał i by mu taki pasował. Cena, tak jak wspominałem, ja sobie konfigurowałem go wczoraj. Macie cenę wyjściową 39 000 złotych, ale ja doszedłem do 50 i wiem, że te 50 bym musiał mieć, czyli tak naprawdę jest to taniej niż Street, jak już sobie porównujemy, i gdzieś chyba bliżej MT-09, ale to sobie dopiero sprawdzimy. O, nasz piękny Wrocław. I to, co myślę, że będzie prawdą, że nie skłamię, jeśli tak powiem, to to, że na pewno chyba w tej cenie tych 50-53 tysięcy mamy motocykl wyposażony w więcej akcesoriów niż Street w cenie bazowej. Mówimy o wersji RS. Ja nie wiem tak do końca, czy mogę porównywać wersję RS z wersją z tym BMW F900R, bo RS to jest ta najtłustsza. Znowu gdybyśmy mieli porównywać do Streeta bez wersji RS, no to ta cena już jest bardzo zbliżona. Chociaż gdybym dodał pewnie te dodatki, które są w BMW dostępne, to chyba przekroczylibyśmy tę kwotę 50 000 złotych, bo wersja zwykła Streeta to jest, jak dobrze pamiętam, około 50 000, a tutaj za 51 mamy już z systemem bezkluczykowym do BMW, mamy z alarmem itd. itp. Aha, tutaj wszystko pewnie stoi aż do ronda przez ten szlaban.
To komu bym polecił tą bazową konfigurację, to osoba na pewno, która ma 1,80 m, ma trochę krzepy. Tutaj z kobietami bym się zastanawiał, czy sobie poradzą z taką masą, nie ujmując oczywiście w żaden sposób kobietom, ale zakładając, że są moich gabarytów albo mniejsze, no to rzeczywiście ta waga tego motocykla może przytłoczyć trochę. Jezu, co tu się dzieje? Tragedia. Nie chciałbym teraz tu stać samochodem. Więc wracając do głównego wątku, to mówię, osoba 1,80 m myślę bardzo dobrze by się czuła, taka z krzepą, nieco większą, która się nie boi przestawić swój sprzęt, nawet jeżeli on waży powyżej 210 kg i nie ma z tym problemów. Na co ja bym się zdecydował w tym momencie, zaraz po tej jeździe w BMW na F900R. Tutaj nie chcę, żeby to źle zabrzmiało w żaden sposób, bo motocykl BMW jest fantastyczny, jednak biorąc pod uwagę to, że żeby jeździć na tamtym motocyklu, musiałbym przede wszystkim zmienić kilka parametrów, czyli ta taka wersja bazowa nie jest do mnie dopasowana. I okej, jest to motocykl mimo wszystko tańszy i ma więcej akcesoriów, to dla mnie chyba jednak taką rzeczą, która by przeważyła, jest w tym, tylko podkreślam, w tym momencie, bo ja nie wykluczam, że tego motocykla się na niego nie zdecyduję, ale gdybym teraz miał decydować, to myślę, że ten komfort jazdy, który miałem na streetie, był wyższy, lepiej się na tym motocyklu mimo wszystko czułem i dlatego raczej bym wybrał streeta. Łatwo coś czuję, tutaj przejechać nie będzie. Musimy próbować. To jest w ogóle grubo zrobione. Na pewno warto było spróbować. Na pewno fajnie jest mieć to porównanie. To będę podkreślał za każdym razem, kiedy będę testował motocykle. Myślę, że warto jest to zrobić.